Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku. Witam Was w odcinku specjalnym, bo mamy dzisiaj specjalną okazję. Mija dokładnie 5 lat, od kiedy założyłam kanał Kawa po turecku. Wyobrażacie sobie? Ja cały czas nie mogę w to uwierzyć, jak szybko ten czas zleciał. Ale mamy okrągłe urodziny. Znaczy, no ja tak mówię, że to okrągłe, bo nie wiem, czy do 10 urodzin dotrwam, więc piątka ma ten brzuszek, to powiedzmy, że to są okrągłe urodziny. I w poprzednich latach nigdy takiego urodzinowego odcinka nie nagrałam, pomyślałam, że teraz, skoro to są okrągłe urodziny, tak ustaliliśmy, no to trzeba to w końcu razem uczcić, zrobić coś, czego jeszcze na tym kanale nie robiłam. Wiedziałam, że sporo youtuberów, którzy obchodzą urodziny kanału, robią właśnie coś takiego. Bardzo mi się to spodobało, więc pomyślałam, że też spróbuję. Będziemy dzisiaj oglądać mój pierwszy film i zobaczycie moją reakcję na niego z perspektywy tych 5 lat. Trochę się stresuję, bo z jednej strony może wyjść to zabawnie, może być nostalgicznie, a może być też dość żenująco. No i też nie wiem, czy ogarnę to technicznie, czegoś takiego jeszcze nie robiłam, ale przygotowałam się tutaj, specjalnie tak siedzę, żeby tutaj było miejsce na ten zrzut ekranu, żebyście widzieli tutaj to, co ja będę oglądać na telefonie. Nie gadamy, zaczynamy, przechodzimy do rzeczy. Włączę sobie tutaj rejestrowanie ekranu, żebyście widzieli to, co ja widzę. No dobrze, no i mamy ten mój kanał. Kanał Kawa po turecku założyłam dokładnie 23 listopada 2018 roku, ale pierwszy film nie pojawił się tak od razu. Jak wejdziemy sobie tutaj w zakładkę najstarsze, to widzimy, że dokładnie 5 lat temu, 7 grudnia, pojawił się pierwszy film, który był zwiastunem kanału, a kilka dni później pojawił się dopiero pierwszy taki pełnowymiarowy vlog. No ale zanim zaczniemy oglądać, to pomyślałam, że może Wam powiem trochę o tym, jak ten kanał zakładałam, jaka w ogóle była wizja, skąd nazwa. Jak szukałam nazwy kanału, w ogóle wtedy nie przyszło mi do głowy, że mogłabym kanał nazwać po prostu swoim imieniem i nazwiskiem. Myślałam, że to musi być jakaś nazwa chwytliwa, łatwa do zapamiętania, która będzie się kojarzyć z Turcją. No i było tam kilka różnych pomysłów, ale ostatecznie stanęło na nazwie Kawa po turecku, bo tak sobie pomyślałam, że to by było tak, jakbyśmy się spotykali na takich pogadankowych vlogach właśnie jak teraz, no to byście się u mnie czuli jak na kawie po turecku. A jakbyśmy nagrywali vlogi gdzieś w terenie, no to by była kawa na wynos. I nawet myślałam, żeby to tak rozróżniać później w tytułach tych vlogów, ale tego już nie zrealizowałam. Tak czy owak, taka była wizja. Więc jak już wymyśliłam nazwę kanału, no to przyszedł czas na logo. Odświeżacz powietrza musi mi oczywiście tu teraz przyszedł czas na logo kanału. No i miałam taki pomysł, żeby to było spójne z nazwą. No to oczywiście filiżanka do kawy po turecku i też jakieś symbole, które się będą z Turcją kojarzyć, więc półksiężyc, gwiazda i logo dla mnie przygotowała moja przyjaciółka Beata, którą mieliście okazję poznać już w jednym z vlogów. Bardzo serdecznie tutaj Beatę pozdrawiam. No i później przyszedł czas na baner, który tutaj widzicie u góry w tle. No to skoro kawa po turecku, wszystko na brązowo, no to ubrałam się na brązowo, tutaj zrobiłam sobie tą kawę po turecku i takie zdjęcie. No i mamy tutaj napis: życie na wschodzie Turcji jest jak kawa. Chcesz spróbować? Zapraszam. I zaraz właśnie jak obejrzymy sobie zwiastun, to będziecie wiedzieli, o co tutaj w ogóle chodzi. No, miałam taką wizję, która miała być bardzo poetycka, intrygująca, tajemnicza. No a zobaczymy sami, jak to w praktyce wyszło. Już tutaj włączę ten zwiastun. No dobrze, się tu trochę wygodniej usadowię teraz. Mamy, zobaczcie, miniaturę. Na miniaturze to samo zdjęcie, co na banerze, nazwa kanału, logo kanału, także wszystko tutaj spójne. No i wizja była taka, że skoro kawa po turecku, no to będziemy parzyć kawę po turecku, pić ją, no ale to musi być jakoś powiązane z tym, że mieszkam na wschodzie Turcji, więc pomyślałam, że będę tak porównywać kawę do tego życia tutaj na wschodzie Turcji, używając różnych metafor i skrajnych emocji, żeby zaintrygować widza. I zobaczmy, jak to wyszło.
Życie na wschodzie Turcji jest jak kawa. Ale jaka pauza i budowanie emocji. Życie na wschodzie Turcji jest jak kawa. Czarne, a jednak łatwo dostrzec w nim cieplejsze barwy. Rozgrzewa serce, ale potrafi też poparzyć. Niekiedy gorzkie, niekiedy słodkie. Życie na wschodzie Turcji jest jak kawa. Tutaj powtórzyłam, żeby zbudować napięcie znowu. Ja dobrze znam ten smak. A ty? Chcesz spróbować? A ty? Chcesz spróbować? Ja dobrze znam ten smak. Powiem wam tak, jak wtedy to wszystko wymyśliłam, no to wydawało mi się, że to jest świetny pomysł. Trudniej trochę było to zrealizować, bo no ja nie miałam wtedy żadnych umiejętności, jeżeli chodzi o nagrywanie czy w ogóle montowanie. No i też byłam ograniczona, jeśli chodzi o sprzęt, bo na samym początku stwierdziłam, że nie będę inwestować w żadną kamerę. Będę na początku nagrywać telefonem, no bo chcę najpierw zobaczyć, czy się w tym odnajdę, czy będę umiała to robić, czy będę chciała to robić. Więc nagrywałam bardzo starym Samsungiem, bez żadnej stabilizacji obrazu, więc wszystkie ujęcia, które były nagrane z ręki, a nie na statywie, to się tak trzęsły. No, niektóre te ujęcia w tych początkowych filmach to wyglądały naprawdę, jakby były nagrane tosterem. Ale zainwestowałam od razu w mikrofon. I to ten, który cały czas przez te 5 lat używam, jak nagrywam dla Was pogadanki. No bo stwierdziłam, że jeżeli będzie kiepski obraz, ale będzie dobry dźwięk, to mi to wybaczycie. Wyszło jak wyszło, nie wiem. Trochę jednak chyba za bardzo napompowany ten zwiastun, co? Nie wiem, czy teraz bym taki nagrała. No, ale był pomysł i pomysł został zrealizowany, więc to na plus. No ale teraz przejdźmy do tego pełnowymiarowego pierwszego vloga, no bo ten zwiastun to taki krótki, że co to w ogóle komentować. Więc jedziemy z tym filmem teraz. Filmem. Jak to brzmi? Filmikiem. Malutkim filmikiem. O matko, on ma tylko niecałe 6 minut. Ja takie krótkie vlogi dla Was nagrywałam na początku. No dobrze, no to zobaczmy ten pierwszy vlog. Oczywiście o jeziorze Van. Skoro tutaj nad tym jeziorem mieszkamy, to nie wyobrażałam sobie nagrać niczego innego jako pierwsze, bo jest to wyjątkowe jezioro. Największe jezioro w Turcji, Van Göl, jezioro Van. No dobrze, jedziemy. Merhaba, dzisiaj kolejny filmik ze wschodu Turcji. Znajdujemy się w miejscowości Erciş, położonej w prowincji Van. A jeżeli mowa o Van, to... Ojej, było inne przywitanie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Na początku zawsze witałam się mówiąc merhaba, dzisiaj kolejny filmik ze wschodu Turcji. Po czym stwierdziłam, że chyba wypadałoby się jednak przedstawiać, bo jednak z każdym filmikiem przychodzili nowi widzowie, więc no, warto by było, żeby widzowie wiedzieli, jak mam na imię. No i też myślałam, że dobrą strategią będzie powtarzać zawsze w przywitaniu nazwę kanału, żebyście później kojarzyli twarz z nazwą kanału. Dlatego to zmieniłam. No a później całkiem już to przywitanie ewoluowało, jak zaczął się na kanale pojawiać regularnie Nuri. No i kiedyś właśnie się przywitał i ja, i Nuri oczywiście, i tak zostało. I oczywiście Nuri będzie dzisiaj z nami też świętował, no bo przecież on jest tak ważną tutaj osobą podczas tworzenia tego kanału, że no nie obyłoby się bez niego dzisiaj. Ale teraz jak ja to nagrywam, on jest w pracy, później po pracy do nas dołączy z tortem, więc będziemy dalej później razem świętować. No ale dobrze. Wracając tutaj do tego vloga. Fajne było to, że zaczęłam siedząc na tym napisie Erciş. Fajny to był kadr, od razu wiadomo skąd nagrywam. I fajne było też to, że dodałam mapkę, było widać, gdzie to Erciş w prowincji Van się znajduje, że jesteśmy tak blisko granicy z Iranem. Więc to na plus, no ale faktycznie kamera w tym starym telefonie kompletnie sobie nie radziła, bardzo zaciemniony jest ten kadr, bardzo niewyraźna jest ta moja sylwetka,
więc no tutaj zamysł był dobry, no po prostu aparat się nie sprawdził. No i tutaj też zauważyłam już takie próby jakiegoś ciekawego montażu, tutaj pstryknęłam palcami i się zmienił kadr, więc no to fajne. Oglądamy dalej. No i tutaj takie typowe dla mnie, razem z muzyczką, różne kadry, no ale widać, bardzo trzęsie się ten obraz. No ale okej. Tutaj weszła nawet, wszedł dźwięk wody. Jezioro Van, a może to morze? Jezioro Van jest nazywane przez miejscowych morzem Van Denizli. Ja się wcale temu nie dziwię, bo jest to najgłębsze i największe jezioro w Turcji. Żeby zobaczyć je całe dookoła, trzeba przebyć trasę 430 km. To jest największe, najgłębsze jezioro w Turcji. Miejscowi nazywają je morzem i nic dziwnego, bo ono faktycznie jak morze wygląda. Wyobraźcie sobie, dookoła jest 430 km. Ja pochodzę z Chodzieży i tam w pobliżu mojego domu rodzinnego jest jezioro chodzieskie i ono ma wkoło niecałe 5 km. Więc jak ja sobie to porównam, pomyślę, że tutaj jest 430. Dodatkowo woda w jeziorze jest słona, a co ciekawsze, bardzo silnie zasadowa. Jeżeli chodzi o ten skład chemiczny, w internecie pojawiają się takie informacje, ciekawostki, że można w tym jeziorze zrobić pranie bez użycia detergentów. Nie wiem, czy to prawda, nie sprawdzałam tego. Natomiast wiem, że dzieci, które wracają po wakacjach do szkoły, mają rozjaśnione włosy i mówią, że jest to spowodowane właśnie kąpielą w tej wodzie. Chociaż no, z drugiej strony taki wpływ na kolor włosów też ma słońce, więc no nie wiem na ile to jest, ale dzieciaki się upierają, że to od kąpieli w tej wodzie. I faktycznie ta woda jest dość dziwna. Mieliśmy okazję w tym jeziorze pływać, jest nawet vlog na kanale z tego, pływaliśmy w tym jeziorze nawet z moją mamą w ogóle. Za dużo okazji do pływania w tym jeziorze nie mamy, no bo tutaj dość długo jest zimno, a potem my na całe lato zawsze stąd wyjeżdżamy. No ale pływaliśmy, próbowaliśmy i powiem Wam, że ta woda jest taka gęsta. Czuję, jakby się pływało w oleju dosłownie. Bardzo ciężko się pływa. Bardzo dziwna woda, ale czyściutka, przepiękna. No ale w ogóle tutaj wróćmy do tego filmu, bo ja tak naokoło opowiadam, a filmu nie komentuję. Słuchajcie, ja pamiętam, jak to nagrywałam. Ten film ma niecałe 6 minut, a ja spędziłam siedząc tam na tym betonowym pomoście kilka godzin. I było mi tak zimno już później, no bo jak widzicie, tam w tle już są ośnieżone góry, były już przymrozki. I ja miałam długą kurtkę, więc nie siedziałam tyłkiem na tym zimnym betonie, ale jednak zmarzłam tam jak nie wiem. A zajęło mi to tak dużo czasu, bo słuchajcie, ja na początku jak nagrywałam filmy, to każde zdanie, które mówiłam w filmie, nagrywałam po kilka razy, minimum 10 razy, a później przy montażu odsłuchiwałam wszystkie te wersje i wybierałam tą najlepszą. Jak sobie teraz o tym pomyślę, jak ja bym miała teraz tak nagrywać, to ja nie wiem, ile czasu by mi zajmowało to wszystko. No, wyrabiałabym się pewnie z jednym vlogiem miesięcznie. No ale wtedy tak było, bardzo mnie to stresowało, bardzo chciałam, żeby tak wszystko było perfekcyjnie, żebym się nigdzie nie pomyliła, żebym się nigdzie nie przejęzyczyła, nie ofawluniła i chciałam dobrze wypaść, no i tak to na początku było. No stres był ogromny, powiem Wam, przy tym pierwszym filmie. Jeżeli chodzi o krajobraz, jest on dość surowy. Wpływają na to dwie kwestie. Pierwsza z nich to klimat. Mamy tutaj, można powiedzieć, dwie pory roku. Najpierw suche, bardzo upalne lato, a później sroga zima z siarczystymi mrozami. Jaki w ogóle tutaj klip fajny wybrałam do tego surowego klimatu, te suche chwasty. No ale faktycznie sami wiecie, jak oglądacie te moje vlogi, że często mamy tutaj bardzo sucho, no chyba, że już w końcu zacznie jakimś cudem padać deszcz, no albo później po zimie, jak się roztopią śniegi, no to trochę jest zielono na wiosnę, a tak bardzo surowy klimat. No i wiecie, że mamy tutaj mrozy, nic to pewnie dla Was nowego. Dodatkowo znajdujemy się bardzo wysoko w górach. Cała okolica położona jest na wysokości ponad 1600 metrów nad poziomem morza.
Mieszkamy bardzo wysoko w górach, co już też wiecie, nieraz Wam mówiłam. Kopłam statyw. Jak się stoi nad brzegiem tego jeziora, te góry nie wydają się takie wysokie tam w tle, no ale jest po prostu oszukany punkt odniesienia, bo no, jezioro nie jest na poziomie 0, cała okolica na poziomie ponad 1600 metrów, a tutaj nasze osiedle jeszcze wyżej. Wróćmy tutaj w ogóle do tych ujęć, bardzo fajne tutaj to ujęcie, jak sobie tutaj chodzę po tych kamieniach. Jeżeli chodzi o wschód Turcji, to myślę, że jest to... Jaki fajny już tutaj był montaż, że jeszcze się nie pojawiła moja twarz, jeszcze były ujęcia tamtego widoczku, a już było słychać mój głos i potem ja wchodzę, no po prostu jak w jakimś filmie dokumentalnym, słuchajcie. No dobrze, co ja tu mówię? Jedno z najpiękniejszych miejsc do zobaczenia. Niestety turyści rzadko decydują się na podróże w tym kierunku, a szkoda, tym bardziej, że tutaj okoliczne miejscowości w ostatnim czasie bardzo stawiają na rozwój. Jest miejsce dla biegaczy ze specjalnym podłożem. Ale się trzęsie obraz. Jest miejsce dla rowerzystów, dla spacerujących. Nikt nie wchodzi sobie w drogę, nikt nikogo nie taranuje. Jest bardzo dużo miejsca, to bardzo, bardzo na plus. Ojej, jak się trzęsie obraz. Jakie przeciągnięte klipy, długo, długo. Tutaj to się nie przetworzyło w ogóle. Aj. Dobrze. Tutaj chodzimy z Nurim. Nuri jeszcze się wtedy na początku pojawiał incognito, nie od razu go przedstawiłam. A żużlowa droga. A tej żużlowej drogi już nie ma, już tam jest chodnik normalnie. No ale się trzęsie obraz. Jakie suche chwasty. Mogłam to nagrywać jednak na wiosnę. No te ujęcia nie do końca zachęcają do przyjazdu nad to jezioro. Ptaszek odleciał. Ładnie się tutaj odbija słońce. Takie już były ujęcia w moim stylu. Tutaj zachodzące słońce. Tutaj też widać kamera. Kiepsko. Ale ładne kolory. Zachodzi słońce. I nawet autobus trafiłam w kadrze. Fajnie, ten kadr fajnie wygląda. Ale jeszcze wracając do tej muzyki. Na początku używałam takiej muzyki nie do końca w moim stylu. Nie wiem, czy wiecie, często mnie też pytacie o to, dlaczego nie ma tureckiej muzyki na moich filmach. No ja bym bardzo chciała, to by super pasowało, ale niestety nie jest to możliwe, bo nie można sobie tutaj na YouTubie używać takiej muzyki, jakiej się chce, no bo jest ona objęta prawami autorskimi. No są oczywiście jakieś tam portale bezpłatne, gdzie jakąś muzykę nieobjętą prawami autorskimi można znaleźć, no ale to jest właśnie taka muzyka średnia, więc ja później już po jakimś czasie, jak zauważyłam, że dużo jednak korzystam z tej muzyki, to zaczęłam opłacać abonament na stronie Epidemic Sound i do tej pory z tego portalu korzystam, stamtąd pobieram muzykę i myślę, że ona dużo lepiej oddaje klimat tych moich vlogów, no ale niestety nie jest turecka muzyka tam dostępna. Ciężko turecką muzykę bez praw autorskich znaleźć po prostu. Ale tak to jest. Zobaczymy, co tutaj jeszcze mówię dalej. Wy słyszeliście o jeziorze Van? A może ktoś z Was był w tych okolicach? Dajcie znać w komentarzach, a ja już teraz zapraszam Was na kolejny film. Jeżeli nie chcecie go przegapić, to subskrybujcie mój kanał. I to wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia za tydzień. Görüşürüz. Görüşürüz było od razu, widzicie, na zakończenie. No i jak? Nie wiem. Myślałam, że będzie gorzej, powiem Wam. Całkiem fajne te filmy. No wiadomo, że nie umiałam dobrze operować tą kamerą i kamera nagrywała bardzo kiepski obraz, ale gdybym wtedy miała lepszą kamerę, to myślę, że nie byłoby wcale siary. Ojej, no powiem Wam, taka przygoda, 5 lat, tyle się działo. Bardzo Wam przede wszystkim chciałabym podziękować za to, że cały czas tu jesteście, no bo bez Was to ten kanał nie miałby kompletnie sensu. Także bardzo Wam dziękuję, że cały czas tutaj po tylu latach wracacie. No bo 5 lat to już długo, mogłam Wam się już opatrzeć, a jednak cały czas tutaj jesteście. Więc bardzo, bardzo Wam dziękuję za to i mam nadzieję, że kolejne lata też razem spędzimy.
dajcie mi znać w komentarzu, koniecznie, ja te wszystkie komentarze będę czytać, dajcie mi znać, od kiedy jesteście tutaj na kanale, jaki był pierwszy film, który tutaj zobaczyliście i jaki jest Wasz ulubiony. No, bywało różnie, wiem, w tym roku na tym kanale, ale jak wróciłam już po wakacjach z Polski, no to wróciłam do swojego starego rytmu, wrzucam regularnie znowu filmy raz w tygodniu i wrzucam ostatnio te filmy w piątki po południu, gdzieś tam koło 17 Waszego czasu w Polsce, więc zaglądajcie w piątki, czy tam później w weekend, jak macie więcej czasu. Jeżeli Wam się te filmy gdzieś tam może nie wyświetlają, może nie dostaniecie powiadomień, no to pamiętajcie, że w piątki zawsze nowy film jest, możecie zajrzeć. I też zaczęłam wrzucać shortsy, takie krótkie filmiki, więc zaglądajcie sobie też w tą zakładkę shorts na moim kanale. No, dzięki temu możemy się trochę częściej też widywać niż raz w tygodniu. No i jeżeli chcecie być z nami w jakimś takim kontakcie na co dzień, zobaczyć co tam u nas w naszym codziennym życiu, no to też wrzucam praktycznie codziennie jakieś relacje na Facebooka i na Instagrama, więc tam możecie też nas obserwować. A jeżeli chcecie zrobić mi jakiś prezent z okazji tych urodzin, no to zasubskrybujcie kanał, jeśli tego nie robicie. Może polećcie ten kanał komuś, komu wiecie, żeby się spodobał. A jeżeli chcecie po prostu tak docenić to, co robię, no to zawsze przy filmach zostawcie łapkę w górę, jak Wam się podoba, zostawcie jakiś komentarz z miłym słowem, bo no nie ukrywam, że często mam taki kryzys, że chciałabym już to rzucić, ale później jak czytam te pozytywne komentarze od Was, to zawsze dostaję takiego kopa do działania. Także no pamiętajcie o tym, jak chcecie wspierać jakiegoś swojego ulubionego twórcę, to zawsze po prostu mu napiszcie miłe słowo. Chyba wszystko, co chciałam teraz Wam powiedzieć. Widzimy się niedługo, jak przyjdzie Nuri z pracy. Dzień dobry. Dzień dobry, mamy tort? Tak, oczywiście. Dlatego jestem spóźniony, bo byłem po tort. No to sprawdzamy jaki. No. Zbuchniemy ją szybko. Pomyśl mi życzenie, nie mów głośno, bo się nie spełni. I dmuchamy razem. Raz, dwa, 3. Jej! No co, zostało nam teraz tylko świętowanie. Jeszcze nie mogę doczekać, aż spróbuję ten tort. Tak, ja też. Mam dla Ciebie łyżeczkę tylko. Byłam szybsza. No dobra, nie. Czekoladowy miał być. Chyba jest. Sądząc Dobre. po kolorze. Bardzo dobre. Dobra. No to zostało nam świętowanie, ale powiedz mi, bo ja się pytałam widzom, jaki jest ich ulubiony film. I ja. No to przywitam. No dobra, no to przywitanie. Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku I ja. i Nuri oczywiście. No. Mówiłam Pytałaś dzisiaj widzom? też. No. Pytałam widzów, jaki jest ich ulubiony film na kanale, a jaki jest Twój ulubiony film na kanale? Mam wybrać tylko jednego? Ulubione filmy to są wszystkie te filmy, na których ja jestem. Nie mogę tego ukrywać, no niestety. Myślę, że sporo widzów też tak odpowie. Taka prawda. Taka prawda. No. No dobrze, moi kochani. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że spędzimy razem następne lata i będziemy znowu w przyszłych latach świętować wspólnie. Zabieramy się za ten tort. Tak, nie mogę się doczekać. Do zobaczenia w kolejnym filmie za tydzień. Görüşürüz! Bywajcie!